Zaczynamy od dodania bitmapy. Przygotowałam sobie takie 2 JPEGi, jedno z obrazkiem krzesła, które będziemy modelować, i drugie z przykładowymi wymiarami tego krzesła. Dodajemy materiał, podłączamy bitmapę. Robimy też drugi materiał i też podłączamy bitmapę. Następnie tworzymy plane. Wysokość mniej więcej 100 na 100 cm, ale to tylko orientacyjnie. Nakładamy nasz materiał. Drugi plane, gdzie wrzucimy nasze wymiary, żeby je mieć pod ręką. Wchodzimy w Configure Viewports. Zwiększamy sobie troszkę Texture Maps, żeby mieć lepszy obrazek. Tworzymy teraz boxa w wymiarach mniej więcej naszego krzesła. Będzie to 70, 78 na 76. Tworzymy drugiego boxa z takimi podstawowymi wymiarami poduchy. Ustawiamy sobie see-through w ustawieniach boxa. Przekręcamy go 90 stopni. I teraz dopasujemy sobie obrazek, tak żeby mniej więcej mieć, jak obrysować nogi. Obrysowujemy kształt krzesła. Teraz edytujemy, dodajemy filet. Zaokrąglamy narożniki. Następnie dodajemy kolejny element, który mamy tu w krześle. Także dodajemy filet. Dodajemy 2 obiekty, łączymy je razem. Nakładamy shella. Następnie dodajemy symmetry. Ustawiamy gizmo symetry w środku. Dodajemy chamfer. Teraz dodamy sobie jeszcze jeden element. Klikamy Edit Poly. Łączymy krawędzie. Wybieramy Edge, żeby przesuwało nam się wzdłuż krawędzi. Teraz wyciągniemy sobie ten element. Trzeba odkliknąć Edge. I teraz nakładamy nasz chamfer, symetry i mamy mniej więcej ramę krzesła. To krzesło tu będzie trochę improwizowane, bo nie do końca wiem, jak to tam wygląda w środku. Dodamy sobie taką krawędź, którą widzimy na zdjęciu. Zrobimy sobie shella. Ustawimy mniej więcej w dobrym miejscu. I teraz dodamy sobie do poprzedniego elementu, do Edit Poly. I od razu będziemy mieć w 2 miejscach i z chamferem. Patrzymy sobie, gdzie mniej więcej ustawić poduszkę. Będziemy potrzebować jeszcze paru elementów, żeby w ogóle ją położyć na czymś. Więc dodamy teraz tą belkę z przodu. Rysujemy sobie mniej więcej jej obrys. Teraz sobie wyrównamy. Tutaj na dole wpisujemy sobie przesunięcia, żeby z 2 stron było mniej więcej tak samo. Wypośrodkowujemy. Kopiujemy sobie shell i chamfer z naszego krzesła, żeby mniej więcej się zgadzało. Tutaj robimy filet. I ustawiamy sobie naszą nową belkę. Potrzebujemy drugiej, podobnej z tyłu. Też sobie ją ustawiamy. No i wydaje mi się, że coś tam powinno jeszcze nas podtrzymywać z dołu, więc możemy sobie wrzucić taki jeden
mały elemencik podtrzymujący poduszkę z dołu. Tu sobie nakładamy na to ekstrud, wyciągamy o te 64 cm. Ustawiamy na środku. Dodamy sobie jeszcze szel. No i mniej więcej naszą ramę krzesła mamy. Teraz zabieramy się za poduszkę. Zrobimy jej więcej podziałów, ale to za chwilę. Też zdecydowanie jest za długa. Dodamy sobie podziały i edytujemy ją. Możemy sobie patrzeć na obrazek. Wybieramy, gdzie mają być zagięcia. Dodajemy chamfer na bokach, turbo smooth. W chamferze dodajemy minimalny kąt. I teraz zrobimy sobie tutaj symetrię, żeby zaznaczyć krawędzie, żeby zrobić obszycie. Jeżeli nam się nie zaznacza, to znaczy, że symetrię w drugą stronę zrobiliśmy. Teraz klikamy lub za każdym razem przy zaznaczeniu. No, jedną stronę zrobiliśmy. Możemy sobie kliknąć Create Shape, symetrię. Kopiujemy sobie, robimy sweepa i wklejamy symetrię. I mamy już dwie strony zrobione poduchy. Następnie robimy kolejną poduszkę. Dobieramy jej wysokość, ustawiamy mniej więcej. Dodajemy chamfer, turbo smooth, patrzymy jak wygląda. Na razie jest taka turbo prosta. Możemy dodać podziały, trochę ją wygiąć. Obniżymy sobie tutaj, klikamy gimbal. Wyginamy ją w paru miejscach. Zobaczymy jak wygląda. Tak, jeszcze te narożniki też trochę przesuniemy. Zmieniam tutaj sobie kolor. No i dodamy jeszcze nasze krawędzie. Dodamy sweepa. No i mamy całe nasze krzesło.